Niedawno na rynek swojego elektrycznego game changera wprowadziła Skoda. Później zrobiła to Kia, a teraz robią to Chińczycy. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China. A elektrycznym game changerem ma być BYD Atto 2. Dobrze się mu przyjrzyjcie i zapamiętajcie ten wygląd, bo to ma być rewolucja na naszych drogach. To ma być rewolucja w segmencie samochodów kompaktowych, chociaż to auto pozycjonowane jest jako B-SUV 4,31 długości i 2,62 rozstawu osi. No i jak tak sobie patrzę na ten samochód, to pierwsze co przychodzi mi do głowy to oczywiście Skoda Elroq i Kia EV3. O ile Skoda Elroq jest zdecydowanie większa, ma 4,48 m długości, to Kia EV ma podobne gabaryty, ale przecież konkurencji jest zdecydowanie więcej. To podobieństwo bierze się oczywiście z bardzo podobnych proporcji i tej samej bryły nadwozia. No i tych samych detali. Zobaczcie na te plastikowe nadkola, zobaczcie na te progi. Przecież to jest dokładnie takie samo jak w przypadku Skody i w przypadku Kii. Ale tak jak powiedziałem, konkurencji w tym segmencie jest zdecydowanie więcej. To na przykład ID.3, chociaż samochód nieco mniejszy, ale z nieco większym rozstawem osi. Choćby Cupra Born, choćby MG4, choćby Citroën EC nie 3, a 4, no i oczywiście wspomniana Skoda Elroq czy Kia Niro. No ale wróćmy do Atto 2, bo to jest przecież główny bohater dzisiejszego spotkania. Te światła z tyłu to trochę jakby światła z Mercedesa. Ten tył i słupek C to trochę jakby Smart #1. Znacie to auto? A jeśli nie znacie, to oczywiście odsyłam do naszego testu na Auto Made in China. Muskularnie narysowana maska, mocno zarysowana linia boczna i zobaczcie, co się dzieje, gdy pójdziemy do samochodu od tyłu. Widać, jak mocno zarysowana jest linia boczna. Mocno zarysowane są także płotniki. Z przodu Atto 3 wygląda zupełnie inaczej niż te BYD, do których przywykliśmy. Jest też mały delfin, chociaż BYD sprawia wrażenie, jakby chciało o nim zapomnieć. Ale właśnie ta czarna blenda przypomina bardzo mocno przód wspomnianego delfina. No i jeśli można pokusić się o wskazanie różnego rodzaju rodzin w marce BYD, to mamy pierwszą rodzinę, czyli delfina i teraz Atto 2. Mamy drugą rodzinę, czyli Sila, Sila U i Siliona 7. No i mamy trzecią rodzinę, czyli Tanga. I uwaga, dygresja. Dowiedziałem się właśnie, że na przełomie marca i kwietnia w Polsce, a tym samym w Europie, pojawi się obiecana mi przez Stellę Lee jakiegoś czasu marka Denza. No ale wróćmy do Atto 2. Na szczęście są tradycyjne klamki, a dźwięk zamykanych drzwi jest całkiem przyjemny. Z tyłu samochodu całkiem sporo się dzieje. Mamy wygięty tylny spoiler, mamy światła z linią świecącą, biegnącą przez całą szerokość nadwozia, mamy dużą połać blachy i szeroki zderzak, szeroki i wysoki, poprzecinany takimi srebrnymi dekorami. Dobrze, że nie ma tu piano black i dobrze, że nie ma tutaj włókna węglowego, przynajmniej imitacji. No i jest jeszcze dyfuzor. No i jest też, chociaż to niefortunne jest miejsce do otwierania tej tylnej klapy, jest też 400 litrów pojemności bagażnika. Tak, 400 litrów, które mogą urosnąć do ponad 1300 litrów, jeśli rozłożymy oparcia tylnej kanapy, jeśli wyjmiemy wszystko z bagażnika, a nawet zajrzymy pod podłogę i wyjmiemy te dwie torby przewody do ładowania, bo wtedy tutaj mamy jeszcze dodatkową przestrzeń. I o ile tutaj mamy miękki materiał, tak boki całego bagażnika po jednej i po drugiej stronie wykonane są z twardego plastiku. Tu mamy uszko na siateczkę, tutaj drugi haczyk, tu przegródkę, no i drugą przegródkę. No ale niestety klapę bagażnika zamykać trzeba ręcznie. A jak z ilością miejsca na tylnych fotelach? No ten samochód ilością miejsca nie rozpieszcza, ale weźcie moja noga, ale weźcie pod uwagę, że to są 4,30 m, 2,62 m rozstawu osi, więc to jest naprawdę kompaktowy SUV. No a ja, jak doskonale wiecie, mam 198 cm wzrostu i mimo tego mieszczę się tutaj wygodnie. Tutaj mam tylko trochę mało miejsca, bo ta klamka mocno jest wystająca, więc muszę uważać na lewe kolano. Tu mamy przegródkę jedną, drugą, tu mamy dużą przegródkę. Miejsce na stopy jest, miejsca na prawe kolano zdecydowanie więcej. No i płaska podłoga, czyli tutaj nie ma nic.
Niestety tutaj, w tunelu środkowym, też nie ma niczego. Nie ma klimatyzacji, nie ma wyświetlacza, co więcej, nie ma nawet kratek wylotu powietrza. Dacie wiarę, że tutaj nie ma niczego? Był taki jeden, co mówił, że nie ma niczego i niczego nie będzie. Mamy schowek, mamy 2 porty USB, ale kratki nawiewu nie ma. Za to fotel jest jakby sportowy. No i ten boczek drzwi też jest nieźle narysowany. Szkoda tylko, że tak mocno wystaje. Tu jest głośnik. A jak to wygląda w kwestii jakości materiałów? Tu jest twardy plastik, tu jest twardy, ale bardziej miły w dotyku. To jest tandetnie plastikowe, to jest nieprzyjemnie plastikowe. Tu jest miękka cerata, ale faktycznie to ma taką fakturę i w dotyku jest no naprawdę jak cerata. Tutaj jest trochę miękkiego pod łokieć, ale mam wrażenie, że to jest bardziej miękkie niż to jest miękkie. Ta nitka jest prawdziwa, żółta, tu jest oświetlenie ambientowe, no i to jest srebrny dekor. To jest nieprzyjemny plastik, tu jest już nieprzyjemny plastik, a schowek nie jest wyłożony niczym miękkim. No i tym samym odnoszę wrażenie, że byt Atto 2 jest nieco gorzej wykonany od znanych modeli Seal U czy Silion 7. W środku, za kierownicą, jest zdecydowanie więcej miejsca. W centralnym miejscu deski rozdzielczej mamy oczywiście dotykowy ekran, charakterystyczny dla marki BYD, czyli obracany. Ale uwaga! W Polsce Atto 2 dostępny będzie w 2 wersjach wyposażenia, Active i Boost. Active ma ekran o przekątnej 10 cali, wersja Boost 12,8. Cała reszta będzie dokładnie taka sama, czyli ta deska rozdzielcza, tutaj miękka, to jest takie ceratowe bardziej, tu plastikowe twarde, tutaj dość miękkie, a tu aksamitne, bo to jest ładowarka indukcyjna, której w podstawie nie ma. Tutaj na szczęście nie ma piano black, tylko jest satynowy dekor, chociaż to jest takie szare, a satynowe jest to tutaj. No i kryształowa dźwignia zmiany biegów. I uwaga, za każdym razem, gdy chcemy zmienić bieg, trzeba po lewej stronie dźwigni przycisnąć przycisk. Mamy tutaj 2 cup holdery, mamy schowek w podłokietniku z ukrytym, no właśnie, urządzeniem, które z jednej strony może przeciąć pasy, z drugiej strony może zbić szybę. Pod całą tą kolumną środkową również mamy schowek, oczywiście z portami USB. Szkoda tylko, że on nie jest wyłożony niczym gumowym, bo wszystko, co tam wrzucimy, będzie hałasować podczas jazdy. Kierownica jest miła w dotyku, wieniec ma gruby, po lewej stronie sterujemy tempomatem, po prawej stronie radiem, tutaj także zmieniamy opcję na wyświetlaczu przede mną i mamy asystenta głosowego. Hi BYD. Hi there. Open the windows. Hi BYD. Close all windows. No, działa. I jeszcze jedną rzecz Wam chciałem pokazać, bo to jest oczywiście czujnik do pomiaru mojej koncentracji i to urządzenie akurat można w stosunkowo prosty sposób wyłączyć. Ustawienia, pojazd, percepcja i percepcję, czyli system monitorowania możemy wyłączyć lub włączyć. Oczywiście go wyłączamy. Za każdym uruchomieniem samochodu on oczywiście zaczyna działać. Warto także wspomnieć, że nieco poprawiono obsługę tego ekranu. Nie mówię o poszczególnych funkcjach, bo te są tożsame z innymi modelami. Oczywiście w pierwszej kolejności sterowanie jazdą. Idzie tryb wspomagania kierowania w tryb sport, a tryb wspomagania hamowania również w sport, ale mówię o obsłudze i o takim wyborze szybkich funkcji, prostych funkcji, z których chcemy często korzystać. Możemy skomponować ten ekran w bardzo prosty sposób. Przyciskamy wybraną funkcję, przytrzymujemy i już ją sobie tutaj wrzucamy do szybkiego podglądu. Jak to działa później? Niezależnie w którym miejscu tego ekranu jesteśmy, zawsze 2 palce w dół i mamy ekran szybkiego podglądu. A skrótem palcowym, nie klawiszowym jest na przykład regulacja temperatury. Zamiast wchodzić do klimatyzacji i tutaj majdrować palcem, to również obojętnie którym miejscu ekranu używamy 3 palcy, przykładamy i od razu sterujemy temperaturą. A pokazywałem Wam inną rzecz. Choć jest polskie menu, co jest dużym plusem, to uwaga. Proszę zmienić bieg na pozycji P. Wybrałem język polski, to nie jest czeski, ale tak, zdaniem BYD, brzmi polski.
Ale przecież zanim ruszymy tym przepięknym samochodem w trasę, nie powiedziałem wam jeszcze o parametrach technicznych. Zatem szybko nadrabiam, mam ściągawkę i już wam melduję. Jeden silnik elektryczny, tylko i wyłącznie napęd na jedną oś, przednią oś, moc 170 koni mechanicznych, bateria 45,1 kWh, co ma wystarczać na, uwaga, zasięg kombinowany 312 km WLTP. Przyspieszenie do setki 7,9 sekundy. W standardzie mamy pompę ciepła, w standardzie mamy technologię V2L, czyli możliwość pobierania prądu. No i oczywiście co w standardzie? Ładowanie AC i DC. No i niestety tak się akurat składa, że właśnie ładowanie jest najsłabszym ogniwem tego samochodu. Bo o ile w przypadku AC mamy do dyspozycji moc ładowania 11 kW, tak w przypadku DC to tylko 65. Szkoda tym większa, że niezależnie również jaką wersję tego samochodu wybierzecie, cały czas jesteście skazani na ładowanie DC max 65 kW. A warto w tym momencie powiedzieć, że niebawem, znaczy w tym roku, pojawi się także wersja z większą baterią i najprawdopodobniej nieco mocniejszym silnikiem. Szkoda tym większa, że prowadzenie tego samochodu jest bardzo przyjemne i komfortowe. Zawieszenie bardzo sprężyste. Zobaczcie, jadę teraz naprawdę dziurawymi drogami i nie omijam wszystkich wybojów specjalnie tylko po to, żeby pokazać wam, jak to zawieszenie fajnie radzi sobie na nierównościach. Koła to 17, więc tej opony całkiem sporo jest. I zobaczcie, cicho i w zasadzie bardzo przyjemnie, bardzo sprężyście. O ile zawieszenie tego samochodu jest przyjemne i komfortowe, układ kierowniczy w trybie Sport stawia przyjemny opór, fotele są wygodne, a miejsca pod dostatkiem, tak sporym minusem auta jest słabe wyciszenie, szczególnie z tego tutaj miejsca. No już przy 90 słychać szum, a co to będzie przy 110 albo 140? Podczas jazdy i podczas nagłego przyspieszania nie ma też takiego efektu mocnego wciskania w fotel. Ta moc oddawana jest bardzo liniowo. I to jest akurat w tego rodzaju samochodzie przyjemne. Czasami, szczególnie w przypadku chińskich samochodów, narzekam na źle skalibrowany pedał hamulca i gazu. Tutaj ten problem nie występuje. No i z pewnością zastanawiacie się, ile ten samochód pali. No to już wam mówię, że po zerowaniu liczników spalił mi 17,8 kWh na 100 km, a jechałem z prędkościami dozwolonymi, kawałek po autostradzie maksymalnie 110-120 km na godzinę, głównie 50 i 80. Te 17,5 to w sumie dość sporo, ale wynik to zbliżony do tego, co podaje producent, bo mówi, że w przypadku jazdy kombinowanej spalanie powinno oscylować w granicach 16. No co innego w przypadku ruchu miejskiego, typowo miejskiego, bo tam producent podaje, że to auto zużywa 10 kWh na 100 km, co nie zostało udowodnione. Udowodniono jedynie, że w trybie mieszanym to zużycie jest jeszcze większe, to 22,1 kWh. W sumie tak się zastanawiam, bo przecież samochód nie jest duży i nie jest ciężki. Waży nieco ponad 1500 kg. Dziwne. Standardem w tym samochodzie jest też aktywny tempomat, który mogę uruchomić tylko tym jednym przyciskiem. Pyk, proszę bardzo, i już wszystko działa. Samochód sam jedzie i trzyma się w pasie ruchu, sam ostrzega mnie o zmianie prędkości obowiązującego limitu, ale sam nie wyhamuje do zadanej prędkości. No a kiedy będzie kazał mi przejąć sterowanie, no widzicie, już tam się wyświetlił komunikat, wszystko zaczyna pikać, brzęczeć i buczeć. O, teraz się wyłączył. Reasumując, BYD Atto 2 to samochód, który może się podobać, samochód, który robi wrażenie na ulicy, który robi wrażenie ilością miejsca tutaj za kierownicą i komfortem, także wyposażeniem, bo mamy na przykład panoramiczny dach w standardzie, mamy pompę ciepła w standardzie, mamy technologię V2L w standardzie, więc wiele wyposażenia, za które w innych markach musimy dopłacać. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę parametry techniczne, no to ten samochód nieco odstaje. Przede wszystkim mam na myśli tutaj ładowanie DC.
Nie chcę powiedzieć, że to parametr, który to auto dyskwalifikuje, ale przed zakupem warto z tego zdać sobie sprawę. Chociaż, jak podaje producent, ładowanie tego samochodu w zasadzie w granicach 20-80% nie trwa dłużej niż około 30 kilku minut. No tak, ale nadal to jest tylko 65 kW, jeśli chodzi o ładowanie DC. Inną rzeczą jest słabe wyciszenie tego samochodu i nad tym warto popracować. No i oczywiście warto popracować nad dobrą ceną, bo na razie cena jest nieznana, szczególnie na polskim rynku. Macie jeszcze chwilę? Jeśli tak, to warto zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Czy Atto 2 stanie się, jak chce BYD, elektrycznym game changerem? No właśnie. No to spójrzmy, co na to konkurencja. Skoda Elroq, która też zapowiedziała swoją rewolucję w samochodach elektrycznych, wyceniła Elroqa, uwaga, w podstawie na 140 kilka tysięcy złotych. Kia EV3 jest zdecydowanie większa, ale ma większą baterię i mocniejszy napęd. Zatem jeśli Atto 2 kosztowałoby 110 tysięcy złotych, oczywiście mówimy tutaj o cenach bez dopłat, no to jest w stanie nieco namieszać na rynku. Ale jeśli będzie droższa, no to nie widzę tutaj przyszłości.